Trend dobry wszystkim. Dziś poruszymy kwestię złych ćwiczeń na zasadzie za i przeciw. Na takie partie jak bicepsy, brzuch, skosy, nogi itd. Jak wiecie, ciężko znaleźć ćwiczenie, które w 100% jest bardzo złe i musimy to rozpatrywać zawsze indywidualnie. To, co dla jednej osoby będzie bardzo złe i niekorzystne, dla drugiej osoby tak nie musi być. Mamy wiele ćwiczeń, które są totalnie zhejtowane i niepolecane. Ja postaram się Wam przypomnieć, jakie są minusy, jakie są wyjątki bądź alternatywy. Tu podaję Wam kontakt do mnie dla osób, które są zainteresowane planem treningowym oraz macie kod KFD. Co do kursów KFD, ze względu na aktualną sytuację przesuwane są na grudzień. Łapy nie ma. Nie sposób nie zacząć od ćwiczenia, które jest najbardziej popularne wśród osób, które głównie trenują w domu, a na krzyż na siłowni, czyli mowa o brzuszkach. Istnieje mocne przekonanie wśród wielu osób, że brzuszki są niebezpieczne dla pleców. Jaka jest więc prawda? I tu na starcie muszę powiedzieć, że sprawa w przypadku tego ćwiczenia nie jest zero-jedynkowa. Jeden ze światowych specjalistów od kręgosłupa mówi, że jeśli maksymalny rozwój mięśni brzucha jest głównym celem, to brzuszki mogą pomóc w poprawie pożądanych celów. To wszystko pod warunkiem, że ów osoba nie posiada jakichś przeciwwskazań do ruchów zginania kręgosłupa, czyli tak jak to robicie robiąc brzuszki. Brzuszki mogą być problematyczne, szczególnie gdy ten ruch nadużywasz lub gdy przekracza Twoje możliwości fizyczne, czyli właściwie możemy to powiedzieć o każdym ćwiczeniu. Wszystko, co jest stosowane z przesadą, może kończyć się źle. Problem tkwi więc w złym programie oraz ewentualnie w doborze tego ćwiczenia, gdy posiadasz liczne przeciwwskazania do tego typu ruchów. Kolejna kwestia dotyczy sprawy postawy ciała i funkcjonalności tego ćwiczenia. Robiąc brzuszki, imituje to postawę zgarbionego siedzenia na krześle, więc jeśli nie robisz nic innego niż siedzenie przy biurku w ciągu dnia i wybierasz aktywność tylko taką, czyli brzuszki, to nie będzie dobra alternatywa. Ale jeśli brzuszki są tylko dodatkiem do bardzo dobrego programu treningowego, to nic nie staje na przeszkodzie, abyś je robił i nie przyniosą negatywnego skutku. Nawet jakbyś siedział godzinami przed biurkiem, bo robisz inne ćwiczenia, które działają przeciwstawnie do brzuszków. Warto uzupełnić wtedy brzuszki o ćwiczenia przeciwdziałające zgięciu kręgosłupa, co poprawi funkcjonalną siłę rdzenia i przełoży się na siłę innych ćwiczeń, czyli np. spacer farmera, czy zerchery, hold i tak dalej. Teraz przechodzimy do ćwiczenia, które w istocie rzeczy jest 2 w 1, to znaczy i działa na biceps, jak i teoretycznie na brzuch, czyli uginanie stawu łokciowego na biceps, stojąc na przykład na picy czy na bosu. I jak to jest z tym ćwiczeniem? Gdy masz niestabilne podłoże, to nie poniesiesz ciężaru takiego, jakbyś mógł ponieść, gdybyś miał stabilne podłoże. Twoje czucie mięśniowe na linii mięsień-mózg będzie szwankować. Pełna uwaga będzie skoncentrowana na równowadze, a nie na pracy mięśnia docelowego. Mięsień nie będzie odpowiednio przeciążony i bardziej go rozgrzejesz niż przetrenujesz. Teraz pytanie, po co to się robi? Pewnie ów osoba myśli, że poprawi 2 rzeczy na raz, to znaczy będzie miał większego bicka i lepszą stabilizację rdzenia, myśląc, że przetrenuje brzuch. Nie, bo są to zadania totalnie niezwiązane ze sobą. Aby trening na niestabilnym podłożu miał sens, to trenowana grupa powinna mieć bezpośredni kontakt z niestabilnym otoczeniem. Jedyne wyzwanie, z którym może się spotkać, to trudność w utrzymaniu równowagi podczas wykonywania tego ćwiczenia na bicku, niż stojąc czy robiąc przysiady. To przyczyni się do tego, że układ nerwowy musi podzielić swoje zadania. Stąd głównym wyzwaniem dla ciała będą zadania równoważne niż te związane ze stabilnością czy pracą w stawie łokciowym, aby zbudować bicepsy. Tak naprawdę to te ćwiczenie byłoby dobre, aby łapy nie mieć w regularnym planie nietreningowym, czyli taki, jaki ja w tej chwili uznaję podczas pierwszego etapu redukcji. Pompki tricepsowe to dobry sposób na rozwalenie swoich barków, gdy cierpisz na przednią niestabilność oraz gdy masz ograniczenia mobilności, szczególnie w kwestii wyprostu tego stawu.
Co najlepsze, trenerzy często polecają to ćwiczenie dla początkujących, co nie jest dobrym wyborem, gdy jeszcze stabilność nie jest dobra, a już mocno przeciążamy staw w tej pozycji, gdzie kość ramienna ucieka do przodu, barki uciekają do przodu, a łopatki często ustawiają się w elewacji. Dlaczego tak robią? Ponieważ uważają, że zwykłe pompki na poręczach są złe, nie potrafią dane osoby zrobić, więc szukają alternatywy w postaci właśnie tego ćwiczenia. Jedyną strategią wprowadzającą się do tego ćwiczenia jest zwiększenie zakresu, gdy masz pewność, że stabilność i mobilność posiadasz, ale kosztem oczywiście mięśni, które będą mniej przeciążone, co jest oczywiście minusem. Więc jeżeli nie posiadasz i mobilności, i stabilności, to ćwiczenie jest dla Ciebie niebezpieczne i nie polecam. Tylko i wyłącznie w tym przypadku, a jeżeli posiadasz te warunki, śmiało możesz to ćwiczenie wykonywać. Ok, przechodzimy teraz do kolejnego ćwiczenia, które jest z jednej strony bardzo hejtowane, a z drugiej strony na maksa bronione, a mowa o maszynie, czyli prostowanie nóg na maszynie. Czy one jest dobre, czy one jest złe? I w tym przypadku te argumenty nie są zero-jedynkowe i trzeba je rozpatrywać naprawdę szeroko. Przede wszystkim, jeśli Twój trening nóg opiera się tylko o tę maszynę, jesteś osobą początkującą, to najgorsza alternatywa, bo nie nauczy Cię ruchów złożonych. Natomiast jeśli mówimy o osobach, które już są na tyle doświadczone w treningu, są w pełni zdrowe, to łączenie ćwiczeń izolowanych i złożonych może dać fajne rezultaty, nawet lepsze niż w przypadku, gdybyście robili i same złożone ćwiczenia, i same izolowane. Dla osób, które mają problemy z chorobą zwrotnieniową kolana lub miały urazy np. łąkotki, to ćwiczenie nie będzie dobrą alternatywą. Wtedy u takich osób to ćwiczenie raczej się nie poleca, bądź ogranicza się zakres na przykład od 90 stopni do 45 stopni, czyli taki półruch. Natomiast dla wielu osób to ćwiczenie może być stosowane też w rehabilitacji, czyli z jednej strony tak, z jednej strony nie, nawet w kwestii rehabilitacji czy budowaniu masy mięśniowej. Na przykład dla osób, które chcą poprawić siłę kontroli w ekscentrycznej pracy czwórki, będzie polecane. Często też łączenie ćwiczeń w łańcuchu otwartym na maszynach z łańcuchem zamkniętym też może dać dobre rezultaty, ale w odpowiednim momencie rehabilitacji. No i pozostało nam ostatnie ćwiczenie, czyli boczne skłony. Złe ćwiczenia to te, które są szkodliwe w 100% bądź dają małe, niewielkie plusy, gdzie istnieje alternatywa, która jest bardziej skuteczna, zmniejszając ewentualne negatywne skutki tego pierwszego. Skłony boczne, które najczęściej widzimy na siłowni, są wykonywane przez wiele osób mając hantelki po obu stronach, co z biomechanicznego punktu widzenia ciężar po stronie niepracującej równoważy pracę oznacza to, że praca właściwie nie ma sensu. W przypadku, gdy robisz jednorącz, ma to nieco większy sens, ale tu też podkreślam nieco, bo jeśli hantel trzymasz blisko ciała, to daje Ci przewagę mechaniczną, bo dźwignia jest krótsza. Na skosy działa, ale nie tak efektywnie, bo w tej pracy pracuje wiele mięśni, które mogą być bardziej dominujące. Najważniejszą funkcją dla tych mięśni będzie przede wszystkim ustabilizowanie rdzenia, stąd praca izometryczna będzie bardziej pożądana i funkcjonalna niż ta ze zginaniem. Zareagują według mnie bardziej w tej pracy niż w koncentrycznym prostowaniu po zgięciu. W dodatku u części osób ze schorzeniami kręgosłupa ta ze zgięciem bocznym może być ryzykowna. Stąd z pełną stanowczością polecam wszelkie noszenie walizek bądź nawet stanie z jedną walizką, hantelką, bo narzuca rzeczywisty, użyteczny opór. Dla skośnego to podstawowa funkcja anatomiczna, co może być bardziej skuteczne w budowaniu jego siły hipertrofii. Więc jeśli jesteś zdrowy, rób, ale są też efektywniejsze ćwiczenia.